Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Dziś pokażę Wam, dlaczego uważam, że Renault Twingo GT jest jednym z najdziwniejszych aut w swojej klasie. Po pierwsze napęd. Niemal wszystkie samochody w klasie małych miejskich aut mają napęd na przód. Natomiast nowe Renault Twingo ma napęd na tylne koła. I to w każdej wersji. Czy to podstawowej, czy usportowionej GT, zawsze napędza nas tylna oś. Coś pięknego. Niestety. To nie oznacza kontrolowanych uślizgów i to nawet na piasku czy śniegu. Elektronika kastruje każde nasze zapędy. Na kontroli trakcji czy też stabilizacji toru jazdy nie da się uśpić ani wyłączyć. Nie i koniec. Nawet w usportowionej odmianie GT. Tak naprawdę to ciężko nam nawet wyczuć, jaki rodzaj napędu jest w Twingo. Trochę szkoda. Kolejna kwestia to silnik, który nie jest umiejscowiony z przodu, a z tyłu. Tak, dokładnie, w bagażniku. Pod tą grubą izolacją znajduje się silnik. I w przypadku testowanego egzemplarza GT jest to 3-cylindrowe 0,9 turbo, które według producenta osiąga 110 koni. Aby się dostać do silnika należy odkręcić 6 śrubek i voilà, wszystko widać. Oczywiście montaż w ten sposób spowodował pewne problemy z chłodzeniem, w związku z tym producent zamontował dodatkowy wlot powietrza, ale tylko z jednej strony. Swoją drogą sprawdziłem i nawet po długiej podróży bagażnik nie nagrzewa się nam zbyt mocno. Gruba mata izolacyjna sprawdza się bardzo dobrze. Jak na rasowy, sportowy samochód przystało, Twingo GT ma aż dwie rury, z których niestety nie usłyszymy nic nadzwyczajnego. Zwykłe pierdzenie 3-cylindrowej jednostki. No może nieco głośniej niż zwykłe Twingo, ale do jazgotu, który generuje na przykład Abarth 500, to mu jeszcze daleko. Tutaj niestety 3 cylindry nie pozwalają na aż tak piękną symfonię z rur. Skoro silnik mamy pod bagażnikiem, to co jest z przodu? Tutaj kolejna ciekawostka, czyli sposób, w jaki otwieramy przednią maskę. Otóż nie da się tego zrobić tak jak w każdym normalnym aucie, czyli ciągnąc za wajchę w kabinie, a tylko i wyłącznie z zewnątrz. To również dla kogoś nieobeznanego z tematem nie jest takie proste. Otóż, żeby to zrobić, należy zdjąć te dwie zaślepki po rogach grilla, następnie przekręcić kluczyk po prawej stronie, a dopiero następnie pociągnąć za te dwa bolce i maska jest odblokowana. Teraz delikatnie możemy ją zsunąć. Co ciekawe, sama maska to plastik, przez to jest bardzo lekka i może trzymać się na materiałowych pasach. Nie daje się otworzyć, a jedynie zsunąć. Po przesunięciu maski mamy dostęp do płynu chłodniczego, do płynu do spryskiwaczy oraz do akumulatora. Dzięki temu, że silnik jest z tyłu, a samo auto ma też napęd na tylną oś, Twingo ma dużo mniejszy od konkurencji promień skrętu. Jest to równe 8,6 metrów między krawężnikami, a 9 metrów pomiędzy murami. Robi wrażenie. Zwłaszcza, że mało które auto ma dziś mniej niż 10, a nawet 11 metrów. Kolejny plus tego, że silnik jest z tyłu, jest ilość miejsca w kabinie, które jest naprawdę sporo jak na małe auto. Ja przy wzroście 186 cm bez problemu mieszczę się zarówno z przodu, jak i z tyłu. I to bez dotykania dachu czy fotela przede mną. Fakt. Mam mało miejsca, ale się mieszczę. Wizualnie zarówno w środku, jak i na zewnątrz Twingo jest bardzo modne i stylowe, co budzi sporo zainteresowania, chociaż w tej klasie to coraz częściej staje się już normą. Normą jednak na pewno nie jest to. Renault Twingo GT nie ma obrotomierza. Jak to możliwe, że auto, które jest pseudosportowe, nie ma obrotomierza? Jak to w ogóle jest możliwe, żeby nowe auto napędzane konwencjonalnymi paliwami nie miało obrotomierza? Dla mnie jest to niepojęte. Twingo GT jest sygnowane logo Renault Sport. Tych samych ludzi, którzy stworzyli genialne Megane czy Clio w odmianach RS, które królują na torach. Naszym zdaniem to największa wada tego auta. Brak obrotomierza powoduje, że podczas szybkiej jazdy ciężko wyczuć, kiedy powinniśmy zmienić bieg i często zaskoczy nas odcinka. Owszem, jest informacja, która mówi nam, że powinniśmy zmienić bieg, ale jest to tylko dla osób pragnących uzyskać jak najmniejsze spalanie. Zresztą zobaczcie, jadę na drugim biegu około 40 km na godzinę i już wyświetla mi się ikona o zmianie biegu. Dodaję gazu i mogę jeszcze spokojnie dobić do 70 km na godzinę bez straty mocy. Bez sensu. Mimo wszystko, bez obrotomierza udało mi się uzyskać deklarowane przez producenta przyspieszenie 9,5 sekundy do pierwszej setki. Wcześniej jednak musiałem sprawdzić, na którym biegu jest odcięcie i zapamiętałem to, żeby chwilę wcześniej wrzucać wyższy bieg. Auto naprawdę nieźle przyspiesza, choć turbodziura jest dość mocna i wyczuwalna.
Kolejne ciekawe rozwiązanie to pojemnik za skrzynią biegu, który jest idealny na jakieś nasze drobne przedmioty typu okulary, telefon czy klucze. Otóż pojemnik ten możemy z łatwością wyjąć. I właściwie to co dalej? Wziąć go do domu, na piknik czy coś? No, jest on nieporęczny, nie ma rączki, czy nawet nie jest zamykany. Rozumiem, że jest to opcja, która w razie co ma nie kusić potencjalnego złodzieja, a zabranie nam czegoś z auta. Ale przecież te same rzeczy można wrzucić do schowka przed pasażerem, a w tym miejscu, gdzie jest ten wyjmowany schowek, można było zrobić zwykły schowek niewyjmowany? Francuzi też poszli z duchem czasu i zamontowali uchwyt do telefonu. Świetna sprawa w dzisiejszych czasach, gdzie większość ma smartfony i bez problemu może używać nawigacji darmowych, zamiast dopłacać do opcjonalnego wyposażenia. Kolejne dziwne rozwiązanie to klimatyzacja, którą za pomocą przycisku wyłączamy, a nie włączamy, jak to ma zazwyczaj miejsce. Od Francuzi. Auto jest też stosunkowo ciężkie, bo waży 1004 kg, co jest o jakieś 100 kg więcej niż przypuszczałem. Przykładowo Suzuki Ignis z napędem 4x4 waży 870 kg, a jest nawet o 10 cm dłuższe. Fakt, posiada wolnosący silnik, ale też o większej pojemności i większej liczbie cylindrów, bowiem jest tam 1, 2, 4 w rzędzie. Sama jazda Renault Twingo GT jest bardzo przyjemna i duża tutaj zasługa utwardzonego o 40% w stosunku do zwykłego Twingo zawieszenia oraz niezłej reakcji na gaz. W związku z tym, że siedzimy w bardzo małym aucie, a wyciszenie jest dość słabe, wrażenia są naprawdę niezłe. Czujemy, jakbyśmy jechali znacznie szybciej niż normalnie. Szkoda tylko, że elektronika nas tak mocno kastruje i tym autem nie da się mocno poszaleć. Mimo wszystko wrażenia są bardzo dobre. Napęd na tył, silnik z tyłu i 120 koni wyciągnięte z 1 litra. Brzmi trochę jak przepis na idealne auto sportowe typu Porsche 911, prawda? Niestety. Renault Twingo GT takim autem nie jest. Jest za to świetnym samochodem do miasta, gdzie zwrotność, niezłe przyspieszenie i kompaktowe wymiary sprawdzą się idealnie. Aha, Renault Twingo GT nie jest samo na rynku, bowiem jego bliźniakiem mechanicznym jest Smart 4x4 Brabus. Też ma silnik z tyłu, też ma napęd na tył i te same osiągi. Cena Renault Twingo GT zaczyna się od 55 900 zł, a Smarta od 88 300 zł. Różnica ogromna. Smart ma jednak przewagę. Oferuje obrotomierz. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że pod każdym filmem możecie ocenić, czy dany film Wam się nie podobał, czy może tym razem podobał. Cześć!